spotkanie dzisiaj z zakresu rolnictwa, konkretnie dziedzina taka bardzo na czasie, prośrodowiskowa, konferencja pod tytułem Water Puck, wpływ rolnictwa na wody powierzchniowe, gruntowe, również podziemne i ich spływ do wód Zatoki Puckiej. Projekt Water Puck to zintegrowany serwis informacyjno-predykcyjny Water Puck, który poświęcony jest modelowaniu matematycznemu, który łączy ze sobą modele działające równolegle w sposób ciągły i mają one określić nam w sposób obrazowy i ocenić wpływ zarówno gospodarstw rolnych, jak i użytkowania terenu na terenie gminy Puck, na wody powierzchniowe i gruntowe i zarazem na wody morskie, czyli na Zatokę Pucką. W projekcie tym brały udział 4 jednostki naukowe, jedna jednostka samorządowa, Urząd Gminy Puck, a jednostki naukowe to jest Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Gdańska, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy i Instytut Morski, obecnie Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Wartość tego projektu to była 5 725 000 złotych, z czego udział gminy w tym projekcie był 533 000, natomiast do własnych środków włożyliśmy w to 105 000 i warto było zainwestować, żeby mieć ten stały monitoring, żeby wszyscy, którzy są zainteresowani, mogli korzystać z tego, bo jest to na stronie bezpośrednio dostępne, ale też nasza wiedza jest w tym momencie dużo bogatsza i wiemy, w którym jesteśmy miejscu. Takie systemy już powstawały? Nie, to jest właśnie projekt innowacyjny, pilotażowy, poświęcony specjalnie rejonem pilotażowym była gmina Pucki i Zatoka Pucka i konsorcjum zamierza starać się o dalszy projekt w ministerstwie na strefę przybrzeżną Morza Bałtyckiego. Mamy nadzieję, że nam to się uda. Przeprowadzono szereg badań oddziaływania zależności produkcji rolnej, nawożenia mineralnego, organicznego z korelacją z opadami na poszczególne cieki, które były badane, to przede wszystkim Plutnica, Gizdebka i Rów Błądzikowski i rzeka Reda, na stan wód, które spływają i na stan wód podziemnych. Są to bardzo istotne dane, które pozwalają nam przekazać informację dla rolników, bo można korzystać z tego serwisu, a tutaj chciałbym też zaznaczyć, że udział wzięło 31 gospodarstw z terenu gminy Puck, gdzie ci rolnicy wprost się mogą dowiedzieć, czy racjonalnie gospodarują swoimi zasobami, czy nawozy, które trafiają do gleby, są w właściwy sposób spożytkowane, ile wymywa się do wód, które spływają. Jest to bardzo ciekawe i jedyne swego rodzaju opracowanie dotyczące gminy Puck. Ja jako rolnik to odbieram oczywiście bardzo pozytywnie, bowiem to jest pewna taka bardzo konkretna platforma wiedzy do wykorzystania praktycznego, bo pamiętajmy, że wiedza jest tyle warta, na ile może być wykorzystana w praktyce. I tutaj naukowcy potraktowali to bardzo kompleksowo. Mamy kilka instytucji naukowych zaangażowanych w to, około 60 osób z dziedziny właśnie nauki, którzy pracują w różnych zagadnieniach i z pewnością to się przełoży w perspektywie pewnie kilku lat na konkretne działania w zakresie rolnictwa, bo pamiętajmy, że to jest pilotażowe działanie i z pewnością też będzie miało szerszy zakres w przyszłości. Tak jak po dzisiejszej konferencji mogę powiedzieć, że stan cieków gminy Puck nie jest w najgorszym stanie, ale są momenty, kiedy te przekroczenia są powyżej 2. klasy jakości wód i tutaj też ta wiadomość musi dotrzeć do rolników, żeby racjonalnie gospodarowali tym, co mają, żeby i wykorzystać to, co włożyli, co posiali, ale też, żeby nie zaszkodzić środowisku.